Kiedy kilka lat temu usłyszałem, że ktoś robi grę na podstawie powieści Stanisława Lema, w dodatku jednej z moich ulubionych, to z jednej strony ucieszyłem się, a z drugiej pomyślałem, czy oni na pewno wiedzą, na co się porywają? Od tego czasu coraz bardziej podjarany śledziłem wiadomości z obozu Star Wars Industries. Otrzymałem też możliwość zagrania w grę przed premierą, za co bardzo dziękuję. Zapraszam więc w podróż po Regis 3 w grze Niezwyciężony z angielska The Invincible. Lecimy! Premiera gry została ustalona na 6 listopada 2023 roku, jednocześnie na PC i konsole obecnej generacji. Wyjdzie też na te z poprzedniej, ale trochę później. Cena została ustalona na $30, czyli około 135, no może 140 zł. Ja kupiłem też wersję kolekcjonerską Signature Edition w cenie 60 euro razem z wysyłką. Gra, jako się rzekło, jest oparta na motywach powieści Stanisława Lema z 1964 roku o tym samym tytule i już teraz wam powiem, że to widać, słychać i czuć, o czym się zaraz przekonacie. Twórcy nie lubią, gdy mówi się o grze per walking sim, a dlaczego i jakie wolą określenie możecie usłyszeć w rozmowie z Maćkiem Dobrowolskim, członkiem zarządu i szefem marketingu Star Wars Industries, która ukazała się na kanale M². Odnośnik pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. I ja tam byłem i pytania zadawałem. Wracając jednak do typu gry, żeby nikogo nie prowokować, powiedzmy, że jest to może gra przygodowa widziana z perspektywy pierwszej osoby. Albo jak to Maciek powiedział, Firewatch w kosmosie i na sterydach. Sami wybierzcie. Wcielamy się w postać Doktor Jasnej. To nazwisko, bo w grze wszyscy do siebie mówią tylko po nazwisku. Astrobiolożki i członkini specjalistycznej grupy badawczej. No i pani doktor budzi się na Regis 3, nie pamiętając jak się tam znalazła i po co. Jest to chyba najłatwiejszy sposób w grach na rozpoczęcie historii. Początek to swoisty samouczek, gdzie poznajemy dostępne narzędzia, choć nie wszystkie, opanowujemy poruszanie się i dialogi. Chociaż mówimy jeszcze sami do siebie. Całość zmienia się po dotarciu do pierwszego obozowiska, znanego z jednego z dem. Tam nawiązujemy łączność z naszym szefem, astrogatorem Nowikiem i odkrywamy zaginięcie większości naszych współzałogantów. A jednego z nich znajdujemy w namiocie w stanie, że tak powiem, zresetowanym do ustawień fabrycznych. No więc zgodnie z zasadą, że nie zostawiamy nikogo, ruszamy w drogę. Uzbrojeni na przykład w lokalizator przypominający trochę te stare latarki na płaskie baterie, kojarzycie? Dodatkowo mamy w zanadrzu detektor, którym namierzamy złoża metalu i telemetr, który robi za lunetę do namierzania ważnych, ale oddalonych punktów. Raz nawet dostajemy do ręki broń, ale spokojnie, gra nie staje się przez to FPS-em. W grze znajdziemy masę takiego retrofuturystycznego, czy inaczej atompankowego sprzętu. Poza samym Lemem twórcy mieli też inne inspiracje. W jednym z wywiadów szef studia, pan Marek Markuszewski, przyznał, że byli to klasycy gatunku jak Chris Foss, Chesley Bonestell czy Syd Mead. Ale to nie wszystko. Dotarli też do sowieckich schematów skafandrów kosmicznych, narzędzi i pojazdów z czasów zimnej wojny. Miks tego wszystkiego dał nam to, co możemy zobaczyć w grze. I widać to napracowanie. Poziom szczegółowości poszczególnych urządzeń jest naprawdę wysoki. Gra ma raczej liniowy przebieg, jeśli chodzi o geografię. To znaczy, do celu ostatecznie dochodzimy jednego, jednak możemy różnymi ścieżkami. Świat jest podzielony na sektory, a w nawigacji pomiędzy nimi pomoże nam przypominający papierowy, w cudzysłowie analogowy dziennik, gdzie znajdziemy mapę i notatki naszej protagonistki, bazujące na tym, co w danym sektorze odnalazła. I może to być na przykład lista robotów i maszyn, na które natrafiła, miejsca, które odwiedziła, czy wskazówki co do kierunków dalszej podróży. Aktualizuje się on w miarę tego, co uda nam się zobaczyć i potwierdzić kliknięciem. I muszę przyznać, że to rozwiązanie bardzo mi się podoba, a mapa jest znakomicie odwzorowana. Raz tylko jedna ze wskazówek mi umknęła, bo była moim zdaniem troszeczkę za mała i na samym dole ekranu, zaraz obok palców jasnej. Jedyne, co bym tutaj jeszcze zmienił, to symbol nowego wpisu. Na ekranie pojawiają się dwie strzałki, które znajdziecie również na swojej klawiaturze na klawiszu tabulatora. Wyobrażam sobie jednak marudzenie na to i ja dla świętego spokoju dałbym po prostu napis Tab. Nie uświadczycie tutaj markerów, strzałek czy jakichś szóstych zmysłów prowadzących za rączkę. Podpowiedź, jak i napis o następnym kroku znajdziecie tylko w dzienniku, a czasem w dialogach z astrogatorem Nowikiem nic więcej. I jestem wielkim fanem tego rozwiązania. No właśnie, dialogi. Przejdźmy więc płynnie do jednego z najważniejszych aspektów rozgrywki. Przez większość gry jesteśmy w stałej komunikacji z naszym szefem i to dialogi są punktami decyzyjnymi, gdzie mówimy mu, co dalej będziemy robić, albo i nie.
Poza tym rozmawiamy z nim też tak po prostu bardzo dużo i na różne tematy. Pan Astrogator wydaje się bardzo poważny i formalny, ale to tylko fasada. W toku rozgrywki wydaje się szczerze zmartwiony sytuacją Jasnej, chociaż do końca ma też swoje tajemnice z drugiej strony. Ona zaś jest szczera, nie ukrywa swoich emocji, czasem ironizuje, ale jest też pełna empatii i takich typowo ludzkich odruchów. Nie znaczy to jednak, że w grze jest tylko jedna prawidłowa postawa, taka sama ścieżka i tylko my wybieramy, w jaki sposób jest ona wyrażana. Ważne dialogi dają 2 lub 3 różne opcje, a to, że faktycznie mają znaczenie, jest nam sygnalizowane specjalnym symbolem pokazywanym po jego zakończeniu. W niektórych kwestiach mamy ograniczony czas na wybór i w takich przypadkach mamy też możliwość zachowania milczenia, co też może mieć wpływ na dalszą rozgrywkę. Dialogi te mogłem wybierać jednak tylko kółkiem myszy, co boleśnie odczułem, gdy ta mi się po prostu rozładowała i jakby przegapiłem cały dialog. Wszystko, co powiemy, decyzje, jakie podejmiemy, mają finalnie nas doprowadzić do jednego z ponoć 11 zakończeń. Jestem bardzo ciekaw, czym one się wszystkie różnią. Mi udało się zobaczyć 2 i decyzję mogłem podjąć w ostatnim etapie rozgrywki. A nie tego wszystkiego, o czym powiedziałem, ma jeszcze jeden skutek. W menu gry znajdziemy komiks, który uzupełnia się w miarę jak my podążamy dalej z historią i co na planecie znajdziemy. Fajny bajer, prawda? Poza pieszymi wędrówkami Regis 3 zdarza nam się zwiedzać łazikiem Sojuszu, czyli tej drugiej wrogiej frakcji. W pewnym momencie przejmujemy nad jednym z nich kontrolę. Sterowanie jest na maksa uproszczone, robimy to klawiszami WSAD. Problemem czasami jest kamera, tutaj nie mamy za dużego pola manewru i widzimy po prostu wszystko z pozycji kierowcy. Takie drobne czepialstwo tutaj. W interfejsie widzimy, że możemy tylko przyspieszać i hamować, bez skręcania, ale oczywiście można to zrobić. Zapytacie się, czy skoro bazą jest powieść Lema, planeta jest ta sama, to czy są jakieś nawiązania? Są, jeszcze jak. Umiejscowienia historii nie powiem, bo mógłbym przypadkowo za dużo zdradzić, ale jakieś powiązanie jest, uwierzcie mi na słowo. Natomiast odniesień jest cała masa. Jeśli czytaliście książkę, to usłyszycie znajome wnioski co do tego, co się dzieje na Regis 3, dosłownie te same analizy, bardzo podobne dyskusje czy dywagacje. Nie zliczę też, ile razy uśmiechałem się pod wąsem, słysząc pewne kwestie. Mamy też większość ikonicznych sprzętów i urządzeń. O łaziku już powiedziałem, ale zobaczymy też arktany, antymaty, pola siłowe, czy nawet majestatycznego cyklopa. Jest tego i jeszcze więcej, nie zdradzę jednak wszystkiego, ale jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem i wierne opisom mistrza Stanisława. Natkniemy się też na informacje o opukiwaczu grobów. Znajdziemy tu też pewien smaczek w postaci nazwy papierosów. Jednak to nie wszystko. Chylę czoła przed twórcami za tak zgrabne wpasowanie w świat frakcji, do której należy Jasna. Statek, androboty zamiast arktanów i wszystkie narzędzia idealnie pasują do przedstawionego świata i w żaden sposób nie odstają od wyżej wymienionych. Idealnie oddane jest też przesłanie płynące z książki i zawarte również w haśle marketingowym gry, czyli nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas. Ja od siebie dodałbym też inny cytat. Czy mamy wszędzie przybywać z niszczącą potęgą na pokładach statków, aby strzaskać to wszystko, co jest sprzeczne z naszym rozumieniem? Gra wygląda i brzmi bardzo ładnie, jak mogliście to już zauważyć. Co i róż pani doktor napotyka na zapierające dech w piersiach widoki mimo pustynnego charakteru planety. I wydaje się też wrażliwa na piękno, bo lubi sobie przysiąść i podziwiać, czasem nawet w najmniej do tego odpowiednich momentach. Nie ukrywam, że sam tak też robiłem. Mam tonę zrzutów ekranu z Regis 3 i ostrzegam. Będę nimi spamował ile wlezie. Mamy też tryb fotograficzny, jakby ktoś tego potrzebował. Ja chciałem w nim podejrzeć, jak dokładnie wygląda Jasna, jednak zawsze miała co najmniej lekko zaparowany hełm. Podczas poszukiwania zaginionej załogi natkniemy się też na lokacje wyjęte prosto z książki i ważne w jej historii, czyli słynne czarne, metaliczne krzaki i tak zwane miasto, stalowe formacje występujące tak na powierzchni, jak i pod nią. O ile z daleka robią naprawdę dobre wrażenie, to podchodząc bliżej wygląda to źle, mając rozciągnięte albo po prostu kiepskie tekstury. Mimo tego przemierzanie tych miejsc dawało ciary. Fantastyczna jest za to muzyka i udźwiękowienie. Stonowane, ale potęgujące pustkę czy napięcie melodie z kilkoma wyjątkami towarzyszą nam od początku do końca rozgrywki. Na wysokim poziomie stoi też udźwiękowienie, tak maszyn jak i głosów ludzkich. Szkoda jednak, że te drugie na razie są tylko w języku angielskim, ale jest nadzieja. Ma być polski dubbing. W rozmowie, o której wspomniałem na początku, Maciej Dobrowolski wspomniał, że koniec końców będzie, jest już obsada, ale prace jeszcze nie ruszyły. Trzymam kciuki i wtedy na pewno zagram jeszcze raz. Śpieszę się też zameldować, że gra działa bardzo dobrze na Steam Decku.
Mi działała stabilnie w 45 klatkach, nie wyczerpywała wszystkich zasobów i w większości pasowało sterowanie. Czasem pomiędzy lokacjami były drobne ścięcia, ale występowały one też na komputerze. Jest możliwe, że już na premierę gra otrzyma status Verified. Świetna rzecz, drugie podejście na pewno skończę na tym sprzęcie. Podsumowując, nie będę ukrywał, że na grę bardzo czekałem. Mówię to z perspektywy też podjaranej osoby. I się nie zawiodłem. Niezwyciężony od początku do końca trzyma w napięciu, intryguje i nie pozwala oderwać się od ekranu. Zdaję sobie sprawę, że gra nie jest dla każdego, ale ja jako fan powieści jestem zadowolony i bardzo, ale to bardzo dziękuję panu Markowi Markuszewskiemu i wszystkim, którzy pomagali przekonać pana Tomasza Lema do udostępnienia licencji. Bo moim zdaniem hołd został oddany godnie i ośmielam się też stwierdzić, że gdyby pan Stanisław żył i ktoś by go przekonał do zagrania, bo chyba nie lubił tego medium, to wierzę, że też byłby zadowolony. Jednak nie tylko fani Lema będą zadowoleni. Jako gra z gatunku chodzonych The Invincible nie ma się czego wstydzić i śmiało wchodzi i się rozpycha w towarzystwie. Ja z całego serca polecam. Zagralibyście? Dajcie znać, może coś wymyślę. Tymczasem pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!